Witam dzisiaj dzięki uprzejmości PBS Connect Polska. Kolejna prezentacja moleskinowego zestawu w takim oto bardzo atrakcyjnym kartonowym opakowaniu się to znajduje. Na pewno można potem znaleźć masę zastosowań dla tego zestawu, pudełka po tym zestawie. A co tutaj mamy? Mamy notatnik i 4 ołówki Blackwing, bo to właśnie kolejna odsłona współpracy Moleskina z Blackwingiem. I jak tu widzimy, mamy 100-gramowy papier i mamy 176 ponumerowanych stron i jak w poprzednim, który prezentowałem, mamy tu ciekawy efekt, który po podgrzaniu zmienia wizerunki na okładce z tyłu i z przodu. A tutaj ten ołówek, który jest w zestawie, Firm Graphite, czyli taki bardziej twardy. Oczywiście jest tu tradycyjnie już taka duża gumka i w tym zestawie widać 4 takie ołówki się znajdują. Po wyjęciu pudełko można sobie używać, jak każdy tam sobie wymyśli. Na pewno do przechowania ołówków też się przyda. No i teraz zobaczmy, jak ten notatnik, a właściwie ta jego wersja, bo to związana z rokiem konia chińskim, który właśnie się rozpoczął niedawno. Mamy więc drugi taki notatnik w twardej okładce. Tym razem jest to tworzywo sztuczne. Tutaj mamy właśnie te elementy, które po podgrzaniu, jak widać, nabierają takiej znowu złotej barwy. Zarówno na okładce przedniej, jak i z tyłu widać, że tu się zmieniło. Ale przejdźmy do środka. Tutaj w tym notatniku mamy jeszcze taką małą zakładeczkę, która wyjaśnia właśnie ideę tego, że to poświęcone chińskiemu rokowi konia. I manifest, który od dłuższego czasu Moleskine drukuje na początku, i klasyczna taki układ liniowany, jak tutaj widać, rozkłada się dość dobrze, nie trzeba specjalnie prasować, docisnąć wystarczy, żeby notatnik leżał płasko. Jak w poprzednim, który pokazywałem, tutaj też mamy co parę stron taki wizerunek tego szalonego, ognistego konia. I rozkłada się tutaj grafika na końcu i ujawnia oczywiście, że jest jak zwykle kieszonka z tyłu, w której jest trochę ciekawostek. Zobaczmy, co tym razem. Kopertki, na których jest ten sam projekt, który mamy na pudełku. 2 takie koperty otrzymujemy i naklejki, których tutaj w różnych kolorach, właściwie kilku, mamy takie oto wzory do wykorzystania. No i teraz czas na to, żeby zobaczyć, jak traktuje ten papier pióra wieczne. Jest tutaj 6 rodzajów atramentu, które są opisane, a więc nie będę tu specjalnie czytał. KWZ Ink Fields of Barley tutaj jest taki z drobinkami. Widać, że drobinki się tu rozkładają dobrze na tym papierze. Natomiast 2 atramenty tutaj i ten KWZ Ink, o którym mówiłem, przebijają na drugą stronę przy takim grubym smarowaniu. Natomiast jak tutaj wziąłem takie pióro M grubości i jeszcze raz napisałem na dole, to nic mi tu nie przebiło. Na tych powyższych napisach, tekstach, próbkach wykorzystałem szklane pióro. Być może za bardzo docisnąłem i naruszyłem powierzchnię papieru. Natomiast tu, gdzie pisałem piórem na dole, to przebicia na drugą stronę atramentu nie widać. Jeszcze próbka tego ołówka, który jest w zestawie, blackwingowy. Jak widać, tak on się na papierze rozkłada. Takie boczne robienie z kresek pokazuje drobną fakturę tego papieru, więc ołówek jest w taki sposób oto widoczny na papierze. Tyle z
grubsza testów i po prezentacji tego notatnika. Jeszcze nie powiedziałem, że są dwie zakładki materiałowe, czarna i czerwona. I jak zwykle to u Moleskina jakość wykonania tego notatnika jak dla mnie nie budzi zastrzeżeń. Ołówki to chyba już wszyscy wiedzą, że to moja pasja i namiętność. Te Blackwingi, mam ich sporo i nigdy za mało, że tak powiem. Tyle prezentacji na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.